Niektórzy oskarżają nas o kult cierpienia, gloryfikację bólu, o dziwne, masochistyczne wezwanie. Cierp teraz, by zasłużyć na niebo później. Skąd się wziął ten zarzut? Być może od obserwacji, że skoro grzech jest przyjemny, to dobro musi być jego przeciwieństwem, czyli nieprzyjemne. Skoro zło kusi, rozgrzewa zmysły, przynosi chwilowe uniesienie, to dobro, prawdziwe, czyste, Boże, powinno boleć. Bo gdyby było przyjemne, wszyscy by je wybierali. A skoro nie wybierają, to musi być trudne, kosztowne, bolesne. I tak chrześcijaństwo zaczęło z podejrzliwością patrzeć na wszystko, co przyjemne. Na czułość, namiętność, erotykę, radość płynącą z ciała. Romantyczna miłość stała się podejrzana. Współżycie, choć sakramentalne, miało smak czegoś nieczystego. Za to celibat. Wstrzemięźliwość, umartwienie, one pachniały niebem. Dlaczego? Bo bolały. W ten sposób wielu z chrześcijan zaczęło uprawiać kult cierpienia, w którym zbawienie przychodzi przez ból sam w sobie. Jakby sam krzyż miał zbawiać przez swoją brutalność, a nie przez to, co na nim się wydarzyło. Ale to nie cierpienie zbawia. Zbawia miłość, która przeszła przez cierpienie i się nie cofnęła. Jezus nie przyniósł nam życia, bo umarł, ale w jaki sposób umarł? Oddając wszystko, przebaczając wszystko, kochając do końca. Krzyż to nie triumf bólu nad ciałem, ale triumf miłości nad przemocą. Nie narzędzie męki, lecz ikona miłości, która nie zna granic. Tak, cierpienie może mieć wartość. Może być drogą oczyszczenia, przestrzenią solidarności z innymi, szkołą pokory, ale cierpienie samo w sobie nie ma mocy zbawczej. Jest tylko pustą skorupą, jeśli nie zostanie napełnione miłością. Piekło jest miejscem cierpienia, ale tam nie ma miłości. I dlatego nie ma zbawienia. Paradoks chrześcijaństwa nie polega więc na czczeniu bólu, ale na tym, że Bóg zniżył się do naszego bólu, by go przemienić. Nie powiedział: cierp, byś zasłużył. Powiedział: ja z tobą cierpię, bo cię kocham. To nie masochizm, to współczucie, to miłość, która płonie nawet w ciemnościach. Dlatego pytając, czy chrześcijaństwo czci cierpienie, trzeba odpowiedzieć: nie. Chrześcijaństwo nie czci cierpienia. Czci miłość, która przez cierpienie się nie wycofała.